Cześć! Tym razem odcinek Q&A. Mamy listę praktycznie 19 pytań z zakresu dokładnie związanych z kajakami i odpowiemy na nie wszystkie. Jest ich na tyle, że myślę, że podzielimy ten materiał na 2 czy 3 odcinki, także zostańcie z nami, jeżeli interesuje Was, o czym będziemy opowiadać w tych 2 czy 3 odcinkach. Zapraszamy na materiał. Jasne, że można, tyle że trzeba iść z osobą, która już umie pływać i nie boi się wody, już po prostu dobrze pływa i dobrze czuje się też w wodzie. tak, dobrze czuje się w wodzie, że jak wypadniecie, to Wam pomoże. I ważne jest też, żeby był kapok, bo bez kapoka to raczej tak średnio pływać, jak po prostu się nie umie. Więc po prostu lepiej iść z osobą, która umie pływać, dobrze czuje się w wodzie i mieć po prostu kapok. I tak i nie, bo gdy w rzece jest dużo przewalonych pni, wystają jakieś kamienie albo trzeba podpływać na przykład pod pniami, to łatwo się wywrócić, bo trzeba płynąć po prostu pod jakimś pniem, jeśli ktoś nie przychyli się na przykład w przód albo w tył, tylko przychyli się na bok, no to wtedy do kajaka nalewa się woda, no i się wywracacie, więc o tyle łatwo jest się wywrócić. A jeśli takich pni ani zwalonych kamieni... Pni, zwalonych drzew? Jeśli nie ma pni ani zwalonych drzew, to w sumie trudno się jest wywrócić, więc... Tak, tutaj trzeba pamiętać, że przepływając pod jakimś mostkiem, pod jakimś zwalonym drzewem, nie przechylamy się na bok, ponieważ tutaj łatwo jest nabrać wody, nawet nie zauważywszy. Przepływając trzeba się pochylić, tak naprawdę według wszystkich poradników trzeba się pochylić do przodu. Jeżeli komuś mięsień piwny nie pozwala na pochylenie się do przodu, można się pochylić do tyłu, ale wtedy trzeba uważać na facjatę, tak, żeby nie zahaczyć gdzieś tam buzią o to powalone drzewo, czy jakąś metalową konstrukcję mostu. Nieraz czołem tak. Tak, zdarzyło nam się. Wywrotki nie są niczym dziwnym. Nawet koledzy, którzy pływają od wielu lat, też im się zdarzały wywrotki na naszych spływach. Najważniejsze, żeby zachować spokój. Ważne też, żeby być w kapokach, bo w razie czego zawsze ten kapok nam pomoże, szczególnie dzieci. I ważne, żeby te wszystkie nasze drobne elementy, które mamy ze sobą, jakieś kluczyki, telefon, one były zabezpieczone. Jeżeli one będą leżały w kajaku niezabezpieczone, to one lecą jak kamień na dno. Jeżeli woda ma tam 20, 30, 40 cm, jest szansa, że to znajdziemy. Zamoczone, już nie działające, ale znajdziemy. Natomiast jeżeli woda będzie miała metr czy więcej, znalezienie takich elementów już jest mało prawdopodobne. Woda to gdzieś zabierze, wpadnie pod piasek. Naprawdę ciężko to jest później znaleźć. W związku z czym dobrze jest mieć to wszystko w jednym worku, takim spływowym, wodoodpornym i tam to trzymać. Kolejnym są sytuacją, gdzie można się wywrócić, to są zwalone drzewa, kiedy dopłyniemy do tej powalonej kłody bokiem. Tak? Nie da rady przepłynąć pod nią, nie da rady przepłynąć przez tą kłodę górą. Trzeba gdzieś obejść albo przenieść kajak. Tak? Wtedy, jeżeli dobijemy do tej przeszkody bokiem, ludzie mają tendencję do tego, że odchylają się od przeszkody. Często tam na przeszkodzie mogą być jakieś gałęzie, liście. Odchylamy się od przeszkody. No i tutaj nurt, który nas pcha do tej przeszkody, bardzo łatwo może się nalać do kajaka, a stąd wywrotka już jest bardzo prosta. W związku z czym pamiętajcie, spokój i jeszcze raz spokój. Nie panikujemy, tylko siedzimy prosto, ewentualnie delikatnie w stronę tej przeszkody. Jeżeli trzeba wyjść z kajaka, no to powoli wychodzimy sobie na tą przeszkodę, przenosimy kajak i tak dalej.
I tyle. Kajaki te nowoczesne, które są w większości wypożyczalniach, one mają płaskie dno i są dosyć szerokie. One potrafią mieć nawet i 70-80 cm szerokości, w związku z czym są naprawdę stabilne. To nie są demony prędkości, natomiast one właśnie zostały tak zaprojektowane, żeby ta wywrotka na bok była no, jak najrzadsza. Podczas naszych spływów tak naprawdę ja pamiętam dwie wywrotki. Kolegów, na szczęście nikt się nikomu nie stało, nikt nic nie zgubił, ale to właśnie woda była stosunkowo płytka, do tego wszystkie rzeczy były zabezpieczone, także nikt nic nie pogubił. Skończyło się na śmiechu i opowiadaniach przy ognisku. No. Tak jak w sumie zawsze. Tak. Kajak płynie po wodach stojących, czyli jeziora albo rzeki o bardzo małym nurcie, to będzie około 3-3,5 km na godzinę. Natomiast przy rzekach z troszeczkę szybszym nurtem to już będzie od 4 do 6 km na godzinę. Znając te parametry, dużo prościej jest sobie zaplanować trasę na dany dzień, to znaczy ile chcemy poświęcić czasu na spływ, czy to będą 3, 4, 5 godzin, no i do tego dostosować sobie odpowiednio długość trasy. Natomiast trzeba też pamiętać, że na prędkość płynięcia mają też wpływ przeszkody, które są na rzece. Wszelkiego rodzaju zwalone drzewa czy przenoski, jeżeli są jakieś stopnie, jakieś tamy, trzeba ten kajak przenieść. Wiadomo, że na te dodatkowe elementy potrzebujemy dodatkowego czasu, więc wybierając się na jakąś rzekę, sprawdźcie, czy jest dużo powalonych drzew, czy są jakieś przenoski, jakieś zwałki i wtedy, wiadomo, trzeba sobie na te elementy dodatkowy czas zostawić. Pamiętajcie też, że nie płyniemy cały czas. Dzieciaki w kajaku nie wytrzymają cały dzień, rodzice zresztą też, nie ma to zupełnie sensu, także dobrze jest sobie co parę kilometrów, co godzinę, półtorej zrobić jakiś odpoczynek, napić się, wykąpać się, coś przekąsić, jakieś kanapeczki i popłynąć dalej. W związku z czym na całodniową wycieczkę taką na kajakach trzeba wziąć pod uwagę tą prędkość kajaka, długość trasy, plus ten czas na dodatkowy czas na odpoczynek, na relaks, żeby nie płynąć jakoś bardzo, żeby się nie stresować tym płynięciem. Płyniemy rekreacyjnie. My nie płyniemy na jakichś zawodach, nie robimy maratonów. To są wszystko rekreacyjne spływy z dzieciakami. Ma być miło i przyjemnie. To pytanie jest bardzo blisko związane z poprzednim, tak? Czyli ile dziennie można przepłynąć kajakiem. Wszystko zależy. Znów, tak jak mówiłem, my nie pływamy w jakichś maratonach, bo ludzie potrafią przepłynąć i 100 km dziennie i więcej, natomiast to nie o to chodzi. My płyniemy rekreacyjnie z dzieciakami, w związku z czym spokojnie można przyjąć, że po wodach płynących i z bardzo słabym nurtem, taką bezpieczną trasą to jest około 20 km. Natomiast do 20 km. Natomiast jeżeli płyniemy po wodach z troszeczkę większym nurtem, dalej mówimy o rzekach nizinnych. To nie są rzeki górskie, mówimy o rzekach nizinnych, ale z troszeczkę szybszym nurtem można sobie przyjąć do 30 km. Jeżeli ktoś chce rzeczywiście trochę więcej popływać. My w większości mieścimy się między 15 a powiedzmy 22 km i to jest taki czas, gdzie my spokojnie rano wstajemy, ogarniemy się, zjemy śniadanie, wsiadamy w kajaki, płyniemy i jeszcze po południu mamy czas na jakąś zabawę z dziećmi, na to, żeby sobie jakiś obiad przygotować, pobiegać, pobawić się, wykąpać się jeszcze w rzece. I dopiero zacząć do kolacji. Jeżeli ktoś chce spędzić cały dzień na kajaku, robi to jako jednodniowy taki spływ, to rzeczywiście można sobie tą wycieczkę wydłużyć na trochę więcej kilometrów. Przede wszystkim dobry humor, to na pewno. Natomiast co do reszty elementów, to tutaj macie dokładny link właśnie do materiału, który nagraliśmy o tym, co zabrać na jednodniowy spływ kajakowy. Zapraszamy. No, kajak nie płynie sam. Jeśli przechylimy się na bok, to automatycznie nawet nie zauważymy, kiedy wlewa nam się woda do kajaka,
ten kajak staje się coraz cięższy, no i idzie pod tą wodę, jak już, no i potem będzie cały czas niżej, 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 no i w końcu może zatonąć. Tak. Więc czy kajak może tonąć? Tak, może. Tak, może. I teraz pamiętajcie, jeżeli kajak dotarł do dna, nie próbujcie go wyciągnąć na środku, poproście kogoś, żeby go doholować do brzegu i tam dopiero próbujcie go odwracać, wylewać wodę i tak dalej. Natomiast często jest tak, że nawet jeżeli kajak się wywróci do góry dnem, to on nie pójdzie na dno, tylko jakby zostanie ta poduszka powietrzna i on będzie pływać. Natomiast też nie próbujcie odwracać kajaka na środku rzeki, odholujcie go do brzegu, gdzie nawet jeżeli on obracając go nabierze więcej wody i wam zatonie, to zatonie wam na płytkiej wodzie, tak? Gdzie będzie te, nie wiem, 10, 15, 20 centymetrów, a nie na środku rzeki, gdzie może być nawet metr i z głębokości metra taki kajak naprawdę jest ciężki, ciężko jest taki kajak wyciągnąć. Także pierwsze co, odholowujemy to do brzegu i tam dopiero próbujemy wody albo odpróżnić z niego wodę, albo go odwrócić. Także tak kajak może zatonąć, tak jak Lena powiedziała. Po prostu trzeba płynąć do tyłu, bo nurt rzeki zawsze płynie do przodu, więc trzeba po prostu wiosłować do tyłu i wtedy kajak się zatrzymuje. Tak, czyli trzymając wiosła, odpychamy wodę od siebie. Tak? I wtedy kajak się zatrzymuje. Im nurt jest szybszy, tym zatrzymanie tego kajaka będzie trudniejsze. Natomiast spokojnie takie nizinne rzeki można kilkoma dosłownie ruchami zatrzymać ten kajak. Widzicie to akwarium? Jeżeli wam się podoba i jesteście zainteresowani trochę więcej na jego temat, interesuje was akwarystyka, to zapraszam na mój drugi kanał. Link do tego kanału znajdziecie w opisie. Wrzucę też tutaj na górze informacje. Tak, link do tego kanału, także jeżeli was interesuje, to serdecznie zapraszam. To jest dość proste. Jeśli włożycie jedno wiosło do wody, na przykład w prawą stronę, waszą lewą, no to automatycznie skręcacie w prawo. A jeśli włożycie w lewo, lewe wiosło do wody, no to skręcacie w lewo. Jest też drugi sposób. Trzeba po prostu wiosłować jedną stroną, to wtedy skręcacie drugą. Tak samo działa z drugiej strony. Tak. Trzeba cały czas wysłać z lewej i wtedy skręcamy w prawo. Tak. To są dwa sposoby główne. Wiadomo, jeżeli włożycie wiosło do wody, to ono będzie hamować. Wytracacie tą prędkość. Czasami jest to potrzebne. Jeżeli jest ciasny zakręt, płyniecie dosyć szybko, nurt jest wartki, no to rzeczywiście czasami trzeba przyhamować z prawej strony, żeby dosyć ciasno skręcić. Natomiast jeżeli rzeka jest szeroka, można spokojnie odpychać się. Przy rzekach, które nie meandrują tak bardzo, trzeba ewentualnie delikatnie skorygować tor kajaka, można wiosło wykorzystać jako ster. Tak? Czyli za kajakiem wkładamy wiosło tą łopatą na sztorc i teraz wychylenie w jedną bądź w drugą stronę będzie działało jak ster takiego kajaka i on delikatnie będzie skręcał. Plus tego nad właśnie włożeniem wiosła do wody jest taki, że nie wytracamy tak prędkości. Tak? Czyli ta prędkość dalej kajaka jest, natomiast on delikatnie będzie skręcał w prawo i w lewo. Te kajaki, którymi my pływamy, mają wagę w granicach 35-40 kg. To są kajaki dosyć ciężkie, natomiast one są bardzo odporne na wszelkiego rodzaju uderzenia czy otarcia. I to są właśnie kajaki, które są w większości stosowane w wypożyczalniach kajakowych, z tego względu, że nie są tak podatne na uszkodzenia.
Kajaki mają wyporność od 200, mniej więcej od 240 do 300 kg. Tak sobie trzeba przyjąć. Więc łatwo sobie policzyć, jeżeli płynie osoba dorosła w granicach 100-110 kg, do tego dziecko w granicach 50, mamy te 150-170 kg. Zostaje jeszcze parę dobrych kilogramów, żeby ten ładunek zapakować. Wiadomo, im większy kajak, tym będzie miał większą wyporność i będzie się bardziej nadawał na różnego rodzaju dłuższe wypady, kiedy tego sprzętu do kajaka musimy zapakować więcej. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to tutaj macie link do kolejnego materiału na moim kanale, na naszym kanale. 7 najczęstszych błędów, które popełniają kajakarze. Natomiast tutaj macie link. Tutaj macie link z relacji na Piławie. Tak, byliśmy na Piławie, tam pływaliśmy też przez 3 dni i tutaj macie link do tej relacji. Zapraszamy.